Witam na kanale Elmark Automatyka. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczniemy serię Akademia Serwonapędów, w której postaram się przybliżyć zagadnienia kontroli ruchu na przykładzie serwonapędów Unitronics. Bez obaw, jeśli wcześniej nie mieliście kontaktu z kontrolą ruchu bądź serwonapędami, postaram się w prosty i przyjemny sposób wszystko wyjaśnić. Aby nie ominęła Was tematyka serwonapędów, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, czym jest serwonapęd, z jakich komponentów składa się typowy układ kontroli ruchu oraz najważniejsze, jak działa. Serwonapęd nie jest, jak może się wydawać, jednym urządzeniem, ale zestawem urządzeń, które pozwalają na kontrolę ruchu. Typowy układ kontroli ruchu składa się ze sterownika PLC, który jest naszym sterownikiem nadrzędnym, serwosterownika, który zasila nasz silnik, oraz właśnie naszego serwosilnika, który jest naszym elementem wykonawczym. Wracając do naszego pytania. Serwonapęd to układ, który pozwala na kontrolę ruchu poprzez pozycję, prędkość lub moment obrotowy. Różnica między serwonapędem a innymi systemami kontroli polega na wykorzystywaniu sprzężenia zwrotnego, który pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę ruchu. Wyobraźmy sobie, że jedziemy po prostej drodze. Mamy ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i staramy się utrzymać tą prędkość, czyli to jest nasza wartość zadana. Oczywiście, nic nie robiąc, samochód nam spowalnia. A odpowiednio regulując naciśnięciem pedału gazu możemy przyspieszać. Właśnie spoglądając na prędkościomierz, jesteśmy w stanie cały czas utrzymywać tą prędkość. Na podobnej zasadzie działa to właśnie w serwonapędach, tylko jest to w pełni automatyczne. Naszą wartością zadaną będą parametry ustawione przez nas lub wyliczone przez serwosterownik. Natomiast naszym prędkościomierzem jest encoder, który poprzez wysyłanie impulsów daje nam informacje o aktualnej pozycji, prędkości lub momencie. Pętla sprzężenia zwrotnego w serwonapędach Unitronics wygląda następująco. Mamy podział na praktycznie 3 obszary: pętlę pozycji, pętlę prędkości i pętlę momentu. Teraz, w zależności od tego, co wysyła nam encoder, dostajemy poprzez odpowiednie obliczenia wartość pozycji, prędkości i momentu. I na podstawie porównania z wartości rzeczywistej z wartością zadaną, serwosterownik oblicza nam uchyb, czyli różnicę między nimi. Teraz zadanie serwosterownika polega na tym, żeby tak dobrać parametry pracy serwosilnika, aby maksymalnie sprowadzić uchyb do zera. Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego pozwala na korekcję profilu ruchu oraz precyzyjne pozycjonowanie. Właśnie dzięki niej możemy ograniczyć wpływ dewiacji, które mogą powodować jakieś bezwładności występujące w naszym układzie, czy ogólnie pozostałe komponenty, które też mogą wpływać zasadniczo na nasz serwonapęd. Teraz pomówimy więcej o urządzeniu, które pozwala na realizację sprzężenia zwrotnego. Encoder na podstawie zmiany pozycji wału silnika określa nam jego pozycję i przekazuje tę informację do serwonapędu. W serwosilnikach jest zabudowany z tyłu i jest bezpośrednio połączony z wałem. Tarcza encodera składa się z drobnych otworów, przez które wpada wiązka światła. Wiązka światła trafia do fotoczujnika i na tej podstawie otrzymujemy stan wysoki. Zmiana ze stanu wysokiego na niski daje nam sygnał prostokątny, a na podstawie zliczania jego impulsów jest określana zmiana pozycji. W tym momencie musimy omówić 2 podstawowe rodzaje encoderów: encoder inkrementalny i absolutny. Encoder inkrementalny jest tym prostszym typem encodera, ponieważ tarcza składa się z zaledwie 2 rzędów otworów, które pozwalają na zliczanie impulsów i określenie ich kierunku. W serwosilnikach Unitronics mamy encoder inkrementalny o rozdzielczości 20 bitów, co pozwala nam na określenie ponad 1 000 000 różnych pozycji.
Główną różnicą między encoderem inkrementalnym i absolutnym jest sposób określania pozycji. W inkrementalnym pozycja jest referencyjna, czyli na podstawie aktualnej pozycji doliczamy kolejne impulsy. W przypadku absolutnego mamy bezpośrednie określenie pozycji, czyli nawet w przypadku wyłączenia zasilania encoder dalej będzie wiedział, gdzie się znajdowaliśmy. W przypadku serwonapędów Unitronics encodery absolutne mają rozdzielczość 23-bitową, co pozwala na rozróżnienie ponad 8 milionów różnych pozycji. Poznaliśmy już zasadę kontrolowania serwosilnika. Teraz omówmy bliżej jego budowę. Standardowy serwosilnik składa się zasadniczo z dwóch komponentów. Wirnika, który w tym przypadku jest zabudowany silnymi magnesami trwałymi, oraz stojana, w którym znajdują się uzwojenia. Serwosilnik działa na tej zasadzie, że odpowiednio zasilamy uzwojenia, które wprawiają w ruch właśnie nasz wirnik. W ofercie serwonapędów Unitronics mamy do wyboru serwosilniki od 50 W do 5 kW, a dobór odpowiedniego serwosilnika powinien być uwarunkowany prędkościami, jakie chcemy osiągać, oraz momentami lub bezwładnościami działającymi na nasz silnik. Pod wybrany silnik pozostało jeszcze dobrać odpowiedni serwosterownik. W przypadku Unitronics jest to sprawa banalnie prosta, ponieważ każdemu modelowi serwosilnika odpowiada konkretny model serwosterownika. Serwosterownik wykonuje instrukcje od sterownika nadrzędnego, czyli na przykład w naszym przypadku będzie to sterownik PLC i na tej podstawie kontroluje takie parametry jak pozycja, prędkość czy moment obrotowy. Parametry te są regulowane na podstawie sprzężenia zwrotnego i serwosterownik w zależności od właśnie parametrów regulacji dostarcza odpowiednią ilość mocy do naszego serwosilnika. Czyli serwonapęd ma zasadniczo 3 zadania. Komunikację ze sterownikiem PLC, odczyt wartości encodera i regulację pętli sprzężenia zwrotnego oraz zasilanie serwosilnika. Funkcję jednostki sterującej pełni sterownik PLC. W przypadku serwonapędów Unitronics programowanie zostało bardzo ułatwione i za pomocą wbudowanych bloków funkcyjnych w środowisku Unilogic możemy bardzo szybko przygotować nasz serwonapęd do działania. Komunikacja z serwonapędem odbywa się za pomocą Modbusa, CAN-Open lub szybkiego przeznaczonego dla przemysłu EtherCAT-a. Regulację serwonapędu możemy wykonywać ręcznie na panelu HMI lub zdalnie przy pomocy środowiska Unilogic. W dzisiejszym odcinku otrzymaliście sporą dawkę na temat serwonapędów. Mam nadzieję, że wszystko było jasne, ale jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, rozwieję wszelkie wątpliwości. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie ominęły Was żadne odcinki. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki Akademii Serwonapędów.